Cześć, jestem w Chiang Rai. Pokażę wam dzisiaj białą świątynię. Zobaczcie, jakie taksi przyjechało. Jestem na dworcu, tak wygląda dworzec autobusowy. Teraz postaram się zorientować, jak pojechać do Białej Świątyni. A tutaj pani ubrana w tradycyjne ubranie tego regionu. Udało mi się zorientować, że tutaj te autobusy jadą któryś z nich. And the price is 20 baht? 20 baht. 20 baht. Nie. Okay. To jest autobus. Okay, great. Thank you. Dowiedziałem się, że taki autobus, jak tutaj za mną się znajduje, to jest jedna opcja, najtańsza i tą właśnie wybieram. Podróż kosztuje 25 batów, no jakieś 3 zł, 2,80. Zobaczcie, jak wygląda taki lokalny autobus. To są różne też rzeczy, które przewożą. Podróż tam chyba 20-30 minut, także spoko. Dla porównania sprawdziłem też wam, jakie są inne możliwości dostania się. Więc była para Francuzów, z którymi rozmawiałem. Oni jechali wczoraj taką taksówką niebieską, taką półprzyczepą, tą Sang-Chu. Oni zapłacili 120 batów za 4 osoby, ale powiedzieli, że ostro negocjowali przez długi czas. Taka, czyli tuk-tuk, kosztuje 150 batów w tom i z powrotem. How much is the tuk-tuk to White Temple? 150 to White Temple? One way or two way? One way. One way, okay. 300 altogether. Two ways. Yeah, okay. A tuk-tuk kosztuje 50 w jedną stronę, 300 w dwie strony. Alternatywnie zawsze możecie jeszcze wykupić wycieczkę. A tutaj mnisi siedzą. Zobaczcie. Tak są. Znaczy w autobusie. Chcę wam pokazać tylko, jak wygląda autobus od strony kierowcy. Tutaj przewody wystające i tak dalej. No spoko, tak trochę rzeźnik. Zobaczcie, ruszamy i włączyła się klimatyzacja. Drzwi będą otwarte przez całą drogę i tamte też. To jest konduktor przy mnie, który wskoczył w locie praktycznie do tego autobusu. Podróż zajmuje, słuchajcie, około 25-30 minut i tak jak wam mówiłem, kosztuje 25 batów od osoby. Jest to najtańszy środek transportu do Białej Świątyni. Podróż nie jest jakaś super komfortowa, ogólnie bardzo wieje w całym autobusie. Musiałem się przesiąść z tyłu, to też niewiele pomogło. Ale 25 minut to myślę, że do wytrzymania. I możecie poznać lokalnych ludzi. Wysiadam z autobusu. Słuchajcie, Biała Świątynia. Oj, facet tam krzyczy do nas, żebyśmy szli za nim. A, przeprowadza nas przez ulicę. Świątynia jest tam. Okej, dobra. Facet nas wygonił z autobusu, kazał nam przejść przez ulicę, bo się okazało, że po drugiej stronie. Tak pomógł nam, fajnie, zaopiekował się. Ale jestem, idę, jeszcze trzeba tak z 5 minut przejść, ale bardzo się cieszę, bo chciałem zobaczyć tą Białą Świątynię. Kurczę, to było takie moje, na mojej liście rzeczy do zobaczenia. Przy Białej Świątyni macie tutaj restaurację, też macie jakieś ciuchy, możecie sobie kupić, zrobić zakupy. A na zakupach możecie sobie na przykład kupić taką czapkę, to jest taka czapka z tego regionu. Kupiłem sobie taki kapelusz tajski. To 150 batów, czyli 16-17 zł. Kupiłem magnesy ręcznie robione w Chiang Rai i bardzo tanie, więc fajna pamiątka magnesowa. Ten sklep znajduje się tutaj zaraz przy wyjściu do świątyni. Zobaczcie, torby, wszystko, lokalne wyroby. Pytałem się,
takie torby, niby nic, ale to kosztuje na 18 zł. แบบสะพายเนี่ยเซมราคาเซม A przede mną, słuchajcie, the best from the best. Biała świątynia. Jestem, słuchajcie, za mną Biała Świątynia. Jest to współczesna świątynia buddyjska przyciągająca tłumy swoim nietypowym stylem architektury i symboliki, który zaraz zobaczymy. Świątynia zbudowana w 1900 roku, rozpoczął się projekt. W ogóle jest bardzo ciekawa historia tej świątyni. To jest jedna z dziwniejszych świątyń, jeżeli nie najdziwniejsza w Tajlandii. Zbudowana jest jako projekt jednej prywatnej osoby, która zorganizowała fundusze i zaczęła to w XX wieku, czyli po 1900 roku, na miejscu zrujnowanej starej świątyni. Predator. Tego nie zobaczycie w świątyni tajskiej. Tu jest kasa, wejście 100 batów. Sawadee-krap. One. Hello. thank you Thank you. Świątynia jest projektem, który nie jest jeszcze ukończony. Jest tak naprawdę, uwierzcie albo nie, jest 4 fazy zostały skończone budowy, a przewidzianych jest 9 faz. Całość projektu przewidziana jest skończenie na 2070 rok. Świątynia jest biała dlatego, żeby symbolizować czystość. Na wejściu macie taki most i to jest symbol, tu jest symbol piekła. Ręce wystawione i wchodzimy do świątyni. Artysta miał różne wizje. Miał wizje takie, powiedzmy, które polegają na tym, żeby połączyć ten konsumpcjonizm i tą teraźniejszość i połączyć to z tym, co jest święte. Dużo jest bardzo symboliki w tej świątyni. Zmieniłem czapkę już na swoją. Nie będę robił tutaj atrakcji turystycznej, innej. Wystarczy atrakcji w samej świątyni. Wchodzimy do środka. Przechodzimy przez piekło. Dużo jest ludzi robiących sobie zdjęcia, bardzo dużo jest turystów, więc w sumie ciężko się tutaj chodzi, ale spoko, pięknie. Sama świątynia nie jest też biała, tylko biała, ale ma takie elementy odblaskowe. Zobaczcie, małe lusterka, co sprawia, że lśni w słońcu. W środku świątyni nie mogłem nagrywać, nie można tam nagrywać, natomiast macie tam różną symbolikę. Jest tam na przykład Neo z Matrixa, widziałem Pikachu, widziałem Czarodziejka z Księżyca chyba też, czyli wszystkie te postaci popkultury, które mają symbolizować konsumpcjonizm, a ta świątynia w symbolice przeciwstawia się temu konsumpcjonizmowi. A tu jest jej dalsza część. Szedłem z drugiej strony, jest za mną ta część skończona, a tutaj jest część jeszcze nieskończona. Tu jest zamknięte for renovation i zobaczcie, tu jest tylko wybielone, nie ma jeszcze, są tylko elementy. Natomiast tu jest jeszcze nieskończone i to jest wszystko jeszcze robione i tam jest pozostałe części, tam są. Także to wszystko będzie skończone w 2070. Niesamowicie to wygląda. W ogóle symbolika jest też taka... To jest taka wizja artystyczna i możecie spędzić godziny naprawdę na analizowaniu detali, które tutaj są zastosowane. Wszystkie te postaci, te figury, to wszystko ma jakiś sens, ma jakiś przekaz, ma jakieś znaczenie. Więc artyści, naprawdę 120 wolontariuszy pracowało w tym projekcie, żeby to zrobić do tej pory. I naprawdę kupę pieniędzy. Tam 1050 milionów batów do 2022 to pochłonęło ta inwestycja.
Także spora i bardzo fajne miejsce. Zobaczcie tutaj jest wyjście i zobaczcie. Na przykład te rzeczy, które tutaj wiszą. To są takie przywieszki, zobaczcie ile ich jest. Tu w tamtą stronę to się ciągnie. Jest tutaj o wiele więcej do zwiedzenia niż ta biała świątynia, którą teraz zostawiam w tyle. Jest cały wielki plac, tutaj zobaczcie, tu jest jakiś wodospad, jest kolejna wielka, piękna świątynia złota. Tutaj można kupić takie listki body leaf, czyli tego drzewa buddyjskiego. Wygląda to w ten sposób, jest z takiego lekkiego materiału do przywieszenia. I teraz co się z tym robi? Pisze się tutaj pewnie coś, co jest ważne, nie wiem, szczęście, imię kogoś. Zawiesza się je tutaj w takich miejscach, a potem z tych kupionych oni wieszają i robią, zobaczcie ile tego jest. Setki tysięcy, jeżeli nie więcej, bo to jest tutaj, tu jest druga choinka, a tu jest cały ten korytarz, którym szedłem i rzucamy na szczęście. Kupiłem ten liść i tyle, dołożyłem się do tego wszystkiego.